Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Pozdrawiam wszystkich rebeliantów, byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja, bądźcie z nami, wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Czołem Rebelio, ja się nazywam Joanna Prokop, a dzisiaj ze mną pan redaktor Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Z gorącym komentarzem odnośnie tej zawieruchy, która nam się dzieje w polityce. Właściwie z dnia na dzień, z godziny na godzinę dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy. Trudno jest za tym nadążyć i panie redaktorze, zacznę od wpisu pana Jacka Dobrzyńskiego, czyli rzecznika prasowego MSWiA. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokładnie, dziękuję bardzo. Ja tak chciałam szybko, Ja jestem, szybko. ja tu wyczulony jestem, bo zawsze marzy mi się, żeby dotrzeć także do tych ludzi, którzy tak od razu może nie wiedzą w lot, co to jest MSWiA. Oni również głosują. To prawda, tak. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, rzecznik prasowy. I pan Jacek Dobrzyński pisze, że ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego pana Karola Nawrockiego w 2021 roku zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszkania od Jerzego Rzet. Dysponujący całością wiedzy, w tym m.in. na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek, obecnie doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa. Ja to powtórzę. Była negatywna rekomendacja funkcjonariusza, który analizował akta, a mimo to pan Krzysztof Wacławek podjął decyzję o wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. No to najpierw pozdrówmy tego funkcjonariusza. Drogi nieznany funkcjonariuszu, czuję taką silną więź z tobą, bo ja też tak ostrzegam, a jakoś nie widzę, żeby tych ostrzeżeń słuchano. A teraz mówiąc zupełnie serio, to ta informacja niesie za sobą całą masę innych informacji. No bo co to znaczy, że zrobiono coś takiego, że podeptano wszelkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, bo przypominam, w 2021 roku sprawdzano Karola Nawrockiego, żeby się dowiedzieć, czy on może zostać prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. A co to jest Instytut Pamięci Narodowej? To jest nie tylko bezcenny zabytek historyczny, źródło ogromnej liczby niezwykle ważnych i cennych informacji dla wszystkich historyków, nie tylko tych, którzy się zajmują służbami specjalnymi, polityką i tak dalej. Ale to jest niestety największa skarbnica haków w Polsce, materiałów kompromitujących. I tu można powiedzieć, większość z tego odnosi się do czasów zamierzchłych, ale nadal są aktywni w polityce, w biznesie, w działalności społecznej ludzie, którzy są, że tak powiem, w wieku IPN-owskim, to znaczy teczki mogą ich dotyczyć. Ludzie, którzy w 80 roku mieli 30 lat, wciąż są aktywni, prawda? I dlatego człowiek, który staje na czele takiej instytucji, musi być krystalicznie czysty i stalowo pewny. Musimy mieć pewność, że on nie będzie nikogo szantażować, sprzedawać tych materiałów. No a myśl o tym, że on mógłby mieć związki z Rosją, z gangami, z sutenerami, jest po prostu przerażająca. Niestety tak jest w przypadku Karola Nawrockiego. Więc funkcjonariusz ostrzegał, ale jego szef, pan Wacławek, zdecydował inaczej. I dlaczego on tak zdecydował? No najwyraźniej była bardzo silna presja polityczna,
żeby ten gangus, za przeproszeniem, czy też kolega gangusów, gangsterów, może nie należy wprowadzać tego języka do debaty politycznej, więc powiedzmy kolega gangsterów, o tak. Więc była bardzo silna presja, żeby ten kolega gangsterów, wyłudzacz, lichwiarz, Sutener? no, teraz już się dowiedzieliśmy też, że sutener Marcin Celiński, nasz dobry znajomy publicysta, podkreśla, że żeby nie mówić sutener, bo to tak jakby z kaprala robić kapitana. Sutener to jest bandzior, który ogarnia ten paskudny biznes, a Nawrocki był pomocnikiem sutenera, takim powiedzmy sobie Naganiaczem? Nie. młodszym Alfonsem. No. No niestety ciągle się wdziera ten język, bo ta no, opowieść... Nie da się inaczej. Bo opowieść o Nawrockim to jest opowieść kryminalna. I nie jest to opowieść o geniuszu zbrodni, tylko to jest opowieść o paskudnym cwaniaczku. No ale dobrze. Więc była presja na to, żeby ten szemrany człowiek został prezesem IPN-u. No i od kogo mogła iść taka presja? Z Nowogrodzkiej. No tylko od prezesa Kaczyńskiego, bo takie decyzje to on podejmuje. A dlaczego Kaczyński tak pokochał Nawrockiego? Kto mógł Kaczyńskiego przekonać do Nawrockiego tak No bardzo? ktoś z gdańskiego środowiska politycznego. Nie? Karol Nawrocki zbliżał się do PiS-u drogą IPN-owską, bo on na samym początku był badaczem w IPN. Potem został szefem Muzeum II Wojny Światowej, a potem prezesem IPN. On spędził dużo czasu w IPN i tam dla młodych prawicowych badaczy kto był wtedy guru w IPN? Nie wiem. Sławomir Cęckiewicz. Cęckiewicz, już nie chciałam, bo... A, no Bo właśnie. mi się bardziej Sławomir Cęckiewicz mi się już bardziej kojarzy z Grand Hotelem i z dyrektorem Grand Hotelu. Zaraz do tego Właśnie. wrócimy, tak, ale... Powinniśmy mieć taką tablicę, gdzie te wszystkie połączenia powinniśmy rozrysowywać, panie redaktorze, bo to jest rzeczywiście jak w kryminalnym, dobrym filmie albo powieści. Tak, no takim serialu, który tam pomiędzy... Zaczyna się w jednej epoce, a kończy 3 epoki później. Zaraz wrócimy do Cęckiewicza i właściwie do rodu Cęckiewiczów. Natomiast na razie nas nie interesuje sam nie tyle ród, ale rola, jaką odegrał Sławomir Cęckiewicz tutaj, bo Cęckiewicz jest w kolegium IPN, kiedy ono ma wytypować kandydata na prezesa IPN i wtedy to kolegium typuje Nawrockiego, a gdy on zostaje prezesem IPN, Cęckiewicz się zwalnia z kolegium IPN, żeby móc zostać doradcą Karola Nawrockiego, czyli bardzo mu na tym Nawrockim zależało. Prawdopodobnie to on forsował jego kandydaturę i w kolegium IPN, i na Nowogrodzkiej u Jarosława Kaczyńskiego. No i skoro już pani zaczęła, no to musimy tutaj powiedzieć, że dowiedzieliśmy się właśnie, dowiadujemy się od pewnego czasu, że Karol Nawrocki był tym pomocnikiem sutenera w Grand Hotelu około roku 2007. Dowiedzieliśmy się teraz już tego na pewno z tekstu Onetu, który jest rzetelny, są świadkowie liczni i oni chcą zeznawać w sądzie też. Wcześniej był dość dramatyczny telefon do programu nadawanego przez telewizję internetową Goniec.pl. Zadzwonił pan z Hamburga i zaczął opowiadać, jak to Nawrocki proponował mu prostytutki. tutaj. Ale jeszcze wcześniej był bardzo ciekawy tekst Gazety Wyborczej, Tak, gdzie też była o tym mowa, że... Październik 2024 dokładnie. I tam była mowa o tym, że Nawrocki był takim właśnie naganiaczem, młodszym Alfonsem, pomocnikiem sutenera w hotelu Grand. I tam była informacja, że Nawrocki prowadził tę działalność pod przewodnictwem, przywództwem, czy też pod skrzydłami byłego SB-ka, który rządził w tym hotelu. Esbecja PRL-owska, wszystkie hotele jakby dewizowe, jak to się mówiło, czyli takie, gdzie byli cudzoziemcy, to miała pod totalną kontrolą. Wielu esbeków tam po prostu pracowało na tak zwane, mieli etaty niejawne. Niby tam pracowali w hotelu, a tak naprawdę byli wciąż na etacie w PRL-owskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Służbie Bezpieczeństwa.
I część z tych SB-ków w tym biznesie hotelowym została. Niektórzy z nich właśnie dość płynnie przeszli z SB do gangsterki, co można powiedzieć było o tyle łatwe, że SB działało jak znakomity, bardzo wytrawny gang pod wieloma względami, więc byli prawdopodobnie nawet tam czołowymi gangsterami ci SB-cy, którzy zdecydowali się tak przekwalifikować. I najbardziej intrygujące jest to, że przez wiele lat za czasów PRL takim esbeckim rezydentem w Grand Hotelu w Sopocie, który tam rządził tym hotelem, był dziadek Sławomira Cęckiewicza, Mieczysław Cęckiewicz, który najpierw był UB-kiem, czyli funkcjonariuszem stalinowskiej policji politycznej, znanej jako UB, Urząd Bezpieczeństwa. Potem, kiedy UB stało się SB, Służbą Bezpieczeństwa, po 1956 roku Cęckiewicz z UB-ka stał się SB-kiem, a potem go właśnie przeniesiono do służby niejawnej w sopockim Grand Hotelu. Sławomir Cęckiewicz twierdzi, że z dziadkiem nie miał kontaktów, że jego rodzina była katolicka, w jakiejś mierze nawet antykomunistyczna. To, że była katolicka, mogę uwierzyć, ponieważ Sławomir Cęckiewicz zaczął swoją działalność polityczną w organizacji, która się nazywała Ruch Narodowy. Ona działała w Trójmieście w latach 80. i 90. i ona była ultrakatolicka. Jej założyciel Mariusz Urban był wielbicielem zbuntowanego biskupa Marcela Lefebvre, czyli tego biskupa, który stworzył tak zwany lefebryzm, czyli taki ruch, który się oddzielił od Watykanu, ruch katolicki, który się oddzielił od Watykanu, bo uważał, że Watykan jest zbyt liberalny. Oni tam przez jakiś czas byli wyklęci, ekskomunikowani, potem zaczęli się z tym Watykanem godzić. Do tej pory nie do końca wiadomo, czym to się skończyło tak naprawdę. I Sławomir Cęckiewicz jest lefebrystą. Do dzisiaj broni lefebryzmu w różnych publikacjach, a w latach 90. był redaktorem naczelnym czasopisma polskich lefebrystów, Zawsze Wierni. I tam w tej redakcji czasopisma Zawsze Wierni Cęckiewicz jest bardzo dobrze znany, jako były redaktor naczelny. I parę lat temu to czasopismo opublikowało taki artykuł, który mnie zelektryzował, bo tam przeczytałem, że Sławomir Cęckiewicz zaczął swoją karierę w tym właśnie ruchu narodowym i że ten ruch narodowy był prosowiecki. Określał się jako niekomunistyczna opcja proradziecka. I Cęckiewicz na początku lat 90. uczestniczył w pikietach organizowanych przez tę organizację, bo ona protestowała pod kościołami. Uważała, że tam jest odprawiana msza w sposób zbyt zachodni i nowoczesny, a tymczasem ma być średniowiecznie i wschodnio. I to mnie bardzo zdziwiło, tym bardziej, że 24 lata temu sam Cęckiewicz napisał pracę o ruchu narodowym jako historyk. I napisał, że to była organizacja antyzachodnia, że jej działacze mieli powiązania z SB albo po prostu stawali się na jakimś etapie konfidentami SB, ale ja w tej pracy nie znalazłem informacji, że on sam, Cęckiewicz, w tym ruchu narodowym działał. I on tam wymienia nazwiska liderów. Jeden to jest Mariusz Urban, lefebrysta, którego wspomniałem, a drugim liderem ruchu narodowego był Wiktor Hajduk. I proszę Państwa, jaki to kolejny dziwny przypadek, że synowa Wiktora Hajduka, Magdalena Hajduk, jest wierną współpracowniczką Cęckiewicza w Instytucie Pamięci Narodowej. Najpierw z nim pracowała w Muzeum II Wojny Światowej, potem przeszła do Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiadała w Muzeum II Wojny Światowej za komunikację, a teraz odpowiada za nowe technologie w Instytucie Pamięci Narodowej. Czyli za jakieś nowoczesne narzędzia tej propagandy antyzachodniej, którą IPN nam wciska zamiast rzetelnych analiz historycznych. Przeszła razem z panem Nawrockim cały czas. Tak. Zawsze wierni. I ona tak, zawsze wierni. I no proszę, i tak, czyli to wygląda tak. Mieczysław Cęckiewicz rządzi sobie w Grand Hotelu, potem zostawia go młodszym kolegom ubekom.
esbekom. Jeden z tych młodszych kolegów esbeków zastępuje tam Mieczysława Cęckiewicza, staje się nowym bossem, przygarnia Karola Nawrockiego, a wnuk esbeka Mieczysława Cęckiewicza staje się mentorem i promotorem Karola Nawrockiego. I jeszcze dziwnym trafem, czy to z ramienia Cęckiewicza, czy w jakiś inny sposób, Nawrockiemu zostaje przydzielona współpracowniczka będąca synową lidera prosowieckiego ruchu, w którym zaczynał Sławomir Cęckiewicz. Przechodzi za nim, tak, z muzeum do IPN-u, tak, i cały czas... Tak, i jak dotąd to jest opowieść ubecko-esbecka. Jest sobie Ubek, A co, mamy marionetkę jako kandydata? no na to wygląda, ale na tym nie koniec, bo to jest jeszcze pytanie, czyja marionetka. No właśnie. Mamy sobie Ubeka, który rządzi w Grand Hotelu, potem zostawia innemu esbekowi ten Grand Hotel, ten esbek przygarnia tam Nawrockiego, potem Nawrockiego przygarnia wnuk tego pierwszego, Ubeka, esbeka, i daje mu jeszcze jako współpracowniczkę, tak to wygląda, daje mu jako współpracowniczkę synową swojego szefa z prosowieckiej organizacji. Ale skąd się ta prosowiecka organizacja wzięła, w której Sławomir Cęckiewicz zaczął działać, w której działał teść pani Hajduk, był tam jednym z przywódców. No jej w aktach IPN, które Karol Nawrocki powinien dobrze znać, bo to mowa tu o papierach, które były w jego gestii i dotyczyły też spraw mu bliskich, prawda? W aktach IPN czytamy, że w latach 80. pewnego razu SB weszła do mieszkania Mariusza Urbana, zatrzymali go, tego założyciela właśnie Ruchu Narodowego, prosowieckiej organizacji, w której zaczynał Cęckiewicz, Sławomir Cęckiewicz. Oni wiedzieli, że on jest antyzachodni, że on zwalcza też opozycję prodemokratyczną. Niby był słuszny, ten ultrakatolicyzm to im nie tak bardzo przeszkadzał, ale oni się zaniepokoili tym, że Mariusz Urban wysyła do komunistycznych przywódców jakieś listy, manifesty, do Edwarda Gierka na przykład, no do ważnych towarzyszy, do towarzysza Fischbacha, który rządził wtedy w województwie gdańskim, był szefem Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii. Niby taki jakiś tam pokątny, mały, dziwny sojusznik, a zachowuje się, jakby tutaj chciał rządzić, więc weszła esbecja mu do mieszkania i co tam znaleźli? Który to był rok? Tak nie wiem. 83. 83. Co tam znaleźli? Nie mam pojęcia. Wizytówkę Czyją? pułkownika Anatolija Szarkowa z GRU, który był, GRU to wywiad wojskowy Kremla, działał pod przykrywką dyplomatyczną jako zastępca attaché do spraw wojskowych sowieckiej ambasady w PRL. No i jak oni zatrzymali Mariusza Urbana, założyciela tej organizacji, w której później Sławomir Cęckiewicz Ale zdobywał wtedy doświadczenie. nie było to zakazane. Wtedy ta wizytówka mogła dużo, 83 rok, ona mogła trochę drzwi otworzyć. No oczywiście, że otwierała. Ja myślę, że... Tylko pytanie jest, myślę, że czy ta znajomość na całe życie, czy to nie są znajomości na całe życie, panie redaktorze? No, Czy myślę, to że... nie jest właśnie tak? Myślę, że znajomości z GRU są na całe życie, ale przede wszystkim jak SB zatrzymało Mariusza Urbana i zaczęli mu zadawać pytania, to on odpowiedział, że nie będzie na żadne pytania odpowiadał i zażądał rozmowy z kim? Pojęcia nie mam. Z pułkownikiem Anatolijem Szarkowem. No to był jego oficer prowadzący po prostu. I No tak wynika z chciałabym tego. wrócić do teraz. No to wracając Bo do o teraz... Tym, nie, panie redaktorze, ponieważ o tych rzeczach teoretycznie powinien Jarosław Kaczyński wiedzieć. No myślę, że o sporej części przynajmniej z tych sporej rzeczy części. wiedział, ale Dokładnie. nic mu nie przeszkadza. Oczywiście, że mu to nie przeszkadza. Przecież on sam przez kilkanaście miesięcy na Saskiej Kępie spotykał się w prywatnym mieszkaniu z głównym szpiegiem KGB Anatolijem Wasinem. Kaczyński pił z nim wódkę, gadał o polityce, wymieniał się informacjami. Czy nie ma żadnych raportów z tego? Nigdy nie powiedział, nigdy nie wytłumaczył się, o czym rozmawiali przez te Tak. 1,5 roku właśnie z tym, który był, panie redaktorze, on był znany jako najbardziej skuteczny werbujący, prawda? On był w takiej grupie dwuosobowej. Razem z Siergiejem Iwanowem, swoim kolegą z KGB, znakomicie werbowali w Finlandii i potem w Polsce młodych, obiecujących polityków. Umieli wytypować takich, którzy później zrobią karierę w Finlandii.
zwerbowali polityka, który się nazywa Esko Aho i który później został ministrem spraw zagranicznych, premierem Finlandii, potem trafił do Rady Nadzorczej rosyjskiego Sberbanku, bo Rosjanie wynagradzają swoich ludzi. A Sergiej Iwanow został później szefem administracji prezydenckiej Władimira Putina, więc pan Wasin był naprawdę bardzo potężną postacią. I skoro Kaczyński ma takie zaszłości, skoro ma swojego Anatolija Wasina, to prawdopodobnie nie przeszkadzał mu też Anatolij Szarkow w przypadku Cęckiewicza i jego kolegów z Ruchu Narodowego, ani też w przypadku Nawrockiego. Którzy pod swoje skrzydła wzięli Nawrockiego. Znaczy mówię o wnuku, tak? Później. Tak. Znaczy, najpierw miał go pod skrzydłami jakiś kolega dziadka, a potem sam wnuk. Mówimy tu o Cęckiewiczach. Tak. Najpierw dziadek Cęckiewicza, najpierw kolega dziadka Cęckiewicza, a potem sam Cęckiewicz opiekowali się Nawrockim. Ten kolega Esbek, tak samo jak dziadek Ubek. I teraz przechodząc do dziś. GRU co najmniej od połowy lat 70., ale prawdopodobnie też i wcześniej, wykorzystywało gangi i tworzyło mafię. Rosjanie się bardzo interesowali zawsze polskim wybrzeżem, Gdańskiem i Szczecinem, bo to obiekty strategiczne. Porty, tak. Zawsze się bali desantu zachodniego od północy. Potem to się stało też miejsce robienia wielkich interesów. Zawsze była rosyjska mafia obecna w Trójmieście. Kontaktował się z nią uwielbiany przez Karola Nawrockiego Nikoś Skotarczak, kolejny mafiozo. GRU jest związane z mafią sącewską, która działała w Polsce przez mafię pruszkowską też i prawdopodobnie, jeśli pułkownik Szarkow jeszcze żyje, albo gdyby żył, to pewnie mógłby nam wiele wyjaśnić na temat tego, skąd te gangsterskie znajomości Nawrockiego i dlaczego ci gangsterzy mają zawsze coś wspólnego z Rosją. No bo Olgierd L., słynny sutener, przyjaciel, kolega dobry Nawrockiego. Teraz siedzi chyba. Tak, ale on używał tych samych bandytów, dywersantów, z których korzystał wywiad wojskowy Kremla GRU w Polsce. Śledziu, czyli Grzegorz Chorodko, słynny neonazista, co ma 3 swastyki na plecach, a bałbym się w ogóle całe jego ciało oglądać, bo nie wiem, ile tam swastyk znajdziemy. On się produkuje, on działa w rosyjskich mediach społecznościowych, no bo tam jest pod ochroną, tolerowany. Nikt mu tam nie będzie postów zdejmował. Wielki Buł. Wielki Buł jest wyznawcą rodzimowierstwa. Ale podobno Wielki Buł najmniej ma tutaj jakby tak. Ale i w jego przypadku jest rodzimowierstwo. Co to jest rodzimowierstwo? To jest Rekonstrukcja do naszych starych słowiańskich wierzeń. To jest tak? słowiańskie pogaństwo, które ma różne nurty, niektóre sympatyczne i romantyczne, ale niestety... Chyba RKP, Rodzimowierczy Kościół tak, Polski, czy coś takiego. ale w dużej mierze jest... Inglot? Jest trochę tego, są różne nurty, ale w dużej mierze rodzimowierstwo było wykorzystywane i podsycane przez Kreml, no bo to jest świetne narzędzie, żeby budzić wrogość wobec Zachodu. No przychodzi taki żerca, prawda, czyli kapłan rodzimowierczy, tam, prawda, rzuca jakieś zaklęcia, a potem zaczyna taki wykład, jak to my jesteśmy wykastrowani, pozbawieni naszej kultury, bo... Zmieszani genetycznie z innymi rasami. Przyszedł, ale przede wszystkim przyszło chrześcijaństwo, odebrało nam przeszłość, nie znamy naszej mitologii i tak dalej. Zachód skazał nas na odtwórcze powielanie wzorców, jesteśmy duchowo skolonizowani i tak dalej. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa taki odłam rodzimowierczy bardzo, bardzo narodowy, bardzo taki nacjonalistyczny. Ale jest ich parę. Tak. I tak się składa, że nie tylko Wielki Buł, również w gangu motocyklowym Bad Company, z którym Nawrocki utrzymywał serdeczne stosunki, to był gang Olgierda L., to jest gang pana Śledzia. Tam też są rodzimowiercy. Jak się wchodzi na ich profile facebookowe i się czyta, co oni tam piszą. To są faszyści. A to nie, ale to się łączy, bo polscy neofaszyści i neonaziści nie aspirują do bycia Germanami, na przykład hitlerowskimi. Nie.
oni się powołują przede wszystkim na dziedzictwo słowiańskie. Tak. I na przykład niemieccy neonaziści już jakiś czas temu to zaczęli akceptować, bo wśród niemieckich neonazistów po wielu, wielu tam dekadach wykluła się taka światła myśl, że ten Stalingrad to był błąd. I że po co myśmy się bili ze Słowianami. To Słowianie są blondynami, często mają, no powiedzmy tam szarawymi, ale jednak bardziej blondyni niż bruneci. Oczy też miewają jasne, więc w sumie prawie Nordycy. Poza tym są cholernie liczni, nie? To był błąd Hitlera, że uznał Słowian za podludzi, kiedy trzeba było razem ze Stalinem iść na zachód. No tak miało być na początku, przed 1939, tak przecież miało być. Przez chwilę, ale i Hitler, i Stalin tam nie do końca sobie dowierzali. I może dobrze, bo gdyby w pełni sobie zaufali, to nie byłoby już po nas śladu. I neonaziści germańscy teraz nie mają problemu z tym, że nasi neonaziści czczą słowiańskie Ale wróćmy, bóstwa. panie redaktorze, do tego Gdańska, do tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Mamy kandydata. Jesteśmy w strasznej rzeczywistości, No bo właśnie. wybieramy prezydenta i o czym mówimy? O Alfonsach, gangusach, No właśnie, ja tylko szemranych gościach, jak również o neonazistach czczących Swarożyca i Światowida, prawda? Znaczy nasza rzeczywistość stała się fantastyczna i potworna równocześnie. Ale panie redaktorze, bo okazuje się, że ja z moim mężem przy kolacji kłócimy się, czy Alfons to jest to samo co sutener. W życiu nie prowadziłam takich rozmów z moim mężem. Okazuje się, że polityka nas do tego teraz zmusiła i do tej pory nie wiem, czy Alfons to jest to samo co sutener, czy nie, ale to nie jest najważniejsze. Okazuje się, że premier naszego kraju mówi o panu Murańskim, który w mediach społecznościowych zaczyna mówić o kandydacie Nawrockim. No, w przerażających słowach, tak? Możemy panu Murańskiemu nie uwierzyć, no bo nie jest dla każdego wiarygodny, ale już Onet, wcześniej wyborcza w październiku 23, piszą mówiąc, że mają świadków i to świadków niezwiązanych ze współświadkiem. Tylko osób, które gdzieś tam przewinęły się, tak? Będąc na studiach, szukając pracy dodatkowej przez to wszystko. Mamy statek miłości, który w kontekście sutenerstwa 200 godzin też, no takie 200 pytania. godzin, nie, 200 dni, które przepraszam, już, Nawrocki tak. spędził, czy też przynajmniej zarezerwował Ale sobie ten idźmy apartament. Dalej. Mamy Nie wiem. raport NIK-u, panie redaktorze. Dziwne też, że Sejm do tej pory jakby nie rozpatrzył sprawozdania, które zostało złożone w kwietniu 2024 roku, czyli ponad rok czasu. Ale to już mnie IPN-u. trochę przestaje dziwić, bo niestety Ale nasi, raport NIK-u mówi o wielkich nieprawidłowościach i nasi wydrenowaniu. politycy się boją. Ale czego? Gangusów? No oczywiście, jeżeli Nawrocki wygra wybory, to będziemy mieć jak w Rosji już rządy gangusów. No Putin, nie, panie też, redaktorze, przecież tak- zresztą wzorcem Nawrockiego, co słusznie napisała Wiktoria Bieliaszyn w Gazecie Wyborczej, no wzorcem Nawrockiego jest Putin. Putin jak szedł do władzy, to też chodził cały czas i opowiadał, jak to on się bił w ustawkach na ulicach, że on jest taki Właśnie, gość. Przecież on nawet te niedźwiedzie, coś tam, on boksował. Ale w ogóle, że sztangi on cały czas podnosił. mówił, że na ulicy było jasne, jak ty uderzysz pierwszy, to wygrasz, jak uderzysz drugi, to przegrasz. Ja zawsze uderzałem pierwszy, jestem taki, prawda, nastojaści rikicior, no taki prawdziwy gangster. I Nawrocki idzie tym samym tropem. On jest kandydatem na polskiego Putinka. No bo, chyba trochę, no i ja się nie dziwię, że Nawrocki też chodzi. jaki kraj taki... Taki Putin, no tak. No i Nie, żartuję, nie chcę obrażać na Polaków, przepraszam. Nie, ale to no to nie jest obraza. Jeśli nasz Putin jest słabszy od rosyjskiego, to znaczy, że jesteśmy trochę zdrowsi. To dobrze, mimo całe wszystko. szczęście. Ale to jest ten wzorzec i nie dziwię się, że Nawrocki chodzi też i mówi, że chciałby usiąść z Putinem do stołu i podać mu rękę. No bo jakby to pewnie dla niego to jest największa nobilitacja, największy awans, że on może z takim super gangusem po prostu sobie przy stole usiąść. I niestety... Ale nie, panie rektorze, bo bardzo ważną rzecz pan poruszył i chciałabym, bo teraz tak, co się okazuje? Okazuje się, że nasi politycy boją się
zajrzeć do tego, co jest w tym rocznym raporcie IPN-u, który ponad rok już leży w Sejmie, a nasze służby boją się zareagować i powiedzieć, że to poświadczenie bezpieczeństwa to nie jest do końca, bo ono nie było wiarygodne, ale nic nie mówimy, bo jak on zostanie prezydentem, to się będzie mścił. No gdzie my żyjemy, panie redaktorze? No dobrze, że teraz się przełamali i to powiedzieli, ale może trochę późno. No ale boją się śmiertelnie i ja tego nie do końca rozumiem, bo nas jest więcej. Jest nas więcej niż gangsterów, jest nas więcej niż pisowców. No Jakbyśmy się zebrali wszyscy razem i tupnęli nogą, to takiego Nawrockiego z Kaczyńskim by nie było, ale my się chowamy po kątach. Przeraża mnie przede wszystkim to, że jest taki strach, jeśli chodzi o mówienie taki strach przed mówieniem o rosyjskich związkach PiS ciągle jest. I to się jakoś wymyka półgębkiem. Donald Tusk czasem rzuci coś w twicie, że ta partia jest coraz bardziej prorosyjska o PiSie. No nie. Krzyczał w czerwcu ubiegłego roku, ojejku, jak to było, z mównicy sejmowej, wskazując na Kaczyńskiego i partię PiS, parafrazując... No tak, ale jak ktoś krzyczy raz na pół roku, czy raz na miesiąc zrobi tweeta, to ludzie nie myślą, że to jest na poważnie. Ludzie myślą, że to jest taka po prostu... Ruscy zdrajcy zachołki Rosji, ludzie sobie myślą, bo oni się przepychają, czasu do czasu kopną się mocniej, tu się jakoś postraszą, tu jeden drugiego Rosją w tyłek ugryzie. Aha, że to taka zabawa. Tak? Ale ludzie tak myślą, tak. Ja cię ubrudzę tą etykietką, że ty jesteś... Tak, a ja cię ubrudzę tym, ty jesteś ruski, nie, ty jesteś ruski. To trzeba robić. Ludzie muszą zobaczyć, że nasza władza podchodzi do tego poważnie. Znaczy ja przede wszystkim nie rozumiem, jak to jest, że w ogóle pozwolono Nawrockiemu kandydować. Przecież on powinien siedzieć w ABW i odpowiadać na długich przesłuchaniach i odpowiadać na długie serie pytań. 18 miesięcy mamy od wyborów. No, tak? mamy te nadużycia NIK-u już chociażby za to, prawda? Ale mamy tak, statek miłości, sprawa z mieszkaniem, tak, poświadczenie nieprawne notarialne. Przecież to ABW wiedziało, to przyznało. My tu się tak zachowujemy, jakby to, że ktoś powie hej, ja chcę kandydować na prezydenta, już mu dawało immunitet. No właśnie. A to tak nie jest. I musimy uczyć się na błędach, bo pamiętam, jak rozmawiałem z wysoko postawionym oficerem służb, pytałem go, dlaczego wyście nie śledzili Macierewicza w 2014 roku na przykład. A on mówił, panie Tomku, to przecież gdybym ja mojemu szefowi powiedział, mamy śledzić Macierewicza, to on by zawału dostał. To jest to niemożliwe, to zamach na demokrację, żeby polityka śledzić. No to słuchajcie, na cholerę nam kontrwywiad, jeśli nie śledzi tych, którzy są potencjalnie najbardziej niebezpieczni, bo mają najwięcej władzy. Jeśli nie śledzi polityków, to co to za kontrwywiad? Więc i my wracamy jakby do tych błędów. Ale wspomniała Pani o Murańskim, bo to jest niezwykle ciekawy przypadek. Tak. Co my widzieliśmy podczas kampanii wyborczej? No widzieliśmy, że na Nawrockiego jest gigantyczna ilość haków, materiałów kompromitujących. Powinien się zapaść pod ziemię już miesiące temu. Prawdopodobnie narada na Nowogrodzkiej była taka, że kogo wystawiamy na prezydenta? No Czarnek nie, bo jego masa ludzi nienawidzi. Morawiecki nie, on ma tyle za uszami. A Kaczyński pewnie popatrzył na nich i powiedział, wy jesteście naprawdę głupi. Nie wystawiamy Czarnka, nie wystawiamy Morawieckiego, bo mają za mało za uszami. Trzeba wystawić tego, który ma najwięcej. Żeby go trzymać? To jest jedna rzecz, że on będzie grzeczny wobec nas. I mówiąc nas, Kaczyński pewnie miał tu też na myśli Rosję. Ale przede wszystkim wiadomo, że nawet ta ospała Platforma Obywatelska dokopie się do tych haków. I media się dokopią. Czy media? No przede wszystkim media. I co zaczną wtedy robić? No, zaczną ze wszystkich, tych haków będzie tyle, że ze wszystkich stron będą do niego strzelać. I co powstanie? Kakofonia. Czy nasz elektorat coś z tego zrozumie? Nic nie zrozumie, poza tym, że atakują człowieka. Atakują go ludzie Tuska i skorumpowane liberalne media. No taki jest przekaz dokładnie. No. Im bardziej go atakują, im więcej pojawi się treści, które go obciążają, tym bardziej nasz elektorat go pokocha. No, więc należy wystawić tego, który ma najwięcej za uszami. Żeby się rozpętało piekło. Im bardziej się piekło rozpęta nad jego głową, tym bardziej go pokochają. Gdyby tam padł jeden zarzut i wybrzmiał w przestrzeni publicznej, to może
nasi ludzie, część naszych ludzi zaczęłaby się zastanawiać, czy aby ten zarzut nie jest prawdziwy. Ale jak jest ich 50, to nigdy w to nie uwierzą. Ja wiem, bo słucham prawej No, strony więc- i oni mówią, że to jest w ogóle nieprawda. Po pierwsze, każdy miał prawo sobie dorabiać i mieć jakieś tam epizody niezgodne z prawem, jak był młody, tak? Każdy facet, no tam poszedł się pobić tam w ustawce kibolskiej, czy też nie. Ktoś ma jakieś nałogi, ludzie mają, bo już nie powiedzieliśmy o tym przecież, że nasze Zaraz do były tego właśnie- przejdziemy, ale nie. I teraz wystawiono najgorszego bandziora po to, żeby ten bandzior był pod najgorszym ostrzałem, bo ten ostrzał kiedyś by go zniszczył, a teraz jest taka polaryzacja, że ten ostrzał robi z niego tylko bohatera, bo druga strona nic nie wierzy z tego całego, nie wierzy w żaden pocisk Ale z tego przez całego 8 lat ostrzału. robili wszystko, Nie wierzy w prawdziwość żeby żadnego nas- zarzutu. Przez 8 lat robili wszystko, żeby zdyskwalifikować, zdyskredytować niezależne media, tak, że jakby tą drugą stronę demokratyczną. W związku z tym ta strona prawicowa, która wierzy PiS-owi, mówi nie, no tak jak zawsze. No. I teraz co się dzieje w trakcie tej kampanii? Wśród całej tej kakofonii zarzutów jednak pojawia się leitmotyw, motyw przewodni, który powraca. To jest ta sutenerka, najpierw w Wyborczej. Potem w Gońcu, po YouTubie strasznie mocno poszedł ten pan z Hamburga, Ale co też w tym zadzwonił. raporcie była ta sutenerka, który wypłynął, tak, który był skierowany do pana Ale Kaczyńskiego. tak. A teraz już po raz trzeci, czy nawet czwarty, i to bardzo mocno, pojawia się ta sutenerka w Onecie. I tam są świadkowie, którzy są gotowi zeznawać w sądzie. Robi się trochę niebezpiecznie. I nagle co się dzieje? Nagle wskakuje na scenę umięśniony łysy facet, który zaczyna krzyczeć: jest jeszcze gorzej niż myślicie. On urządzał orgię w tym apartamencie. On pracował dla gangstera Wielkiego Bu, pilnował mu dziewczyn. I tu nagle nikt nie patrzy na to, że w 2007 roku Wielki Bu był za młody, żeby Nawrocki mógł dla niego pracować. Przy okazji odciąga się uwagę od SB-ka, dla którego wtedy Nawrocki pracował. Więc co się dzieje? Kiedy się zaczął powracać zarzut sutenerki, jakaś drobna, ale ważna część elektoratu PiS lub potencjalnego elektoratu PiS mogła sobie pomyśleć, może coś jest na rzeczy. To co wtedy trzeba zrobić? Trzeba zwiększyć kakofonię, więcej zarzutów i one muszą być bardzo rozdęte, tak żeby stały się mniej wiarygodne i to już muszą być oszczerstwa, które łatwo obalić. Bo jak się obali jedno oszczerstwo wobec kogoś, to nagle masa ludzi zaczyna myśleć, że wszystkie inne zarzuty też są nieprawdziwe. Na tej samej zasadzie Rosjanie lansowali smoleńskie teorie spiskowe. No bo one były absurdalne i Rosjanie mogli mówić: widzicie, jesteśmy oskarżani przez tego Macierewicza zupełnie bez sensu. Inne zarzuty pod naszym adresem są tak samo absurdalne. I ja sobie popatrzyłem na pana Murańskiego i jak pan Murański na przykład sobie dorabiał przez ostatnie lata. Był w tych walkach nielegalnych. Pan Murański co róż występował jako aktor w rolach drugoplanowych w serialach TVP za rządów PiS. Kiedy TVP Koronie był... Królów też możemy zobaczyć? Nie, ale tam był Dawaj. serial Krucjata, Wojenne dziewczyny, Młody Piłsudski, Archiwista, serial kryminalny. Więc pisowskie TVP za rządów PiS dawało mu zarobić. Jest też taki pisowski propagandista, skandalista, zwany Bicepsem, Sławomir Jastrzębowski. No, Salon24.pl portal prowadził przez kilka lat. Wcześniej był szefem Super Expressu. Odszedł stamtąd w atmosferze nieszczególnej i został wielkim miłośnikiem polskiej prawicy. I on pana Murańskiego bardzo lansował. Pan Murański przeżył tragedię, jego syn zmarł. Tak. Były różne kontrowersje na ten temat. Zarzucano panu Murańskiemu, że przyczynił się do tej śmierci, albo że jest coś niejasnego, albo że ukrywa samobójstwo syna, różne rzeczy.
I pan Jastrzębowski, przyjazny wobec PiS, no ten portal salon24.pl to jest taki jeden z głównych portali blogowych prawicowych, prawda? Pan Jastrzębowski na tym swoim portalu robił takie pogłębione wywiady z panem Murańskim, gdzie mu okazywał współczucie, pozwalał się wygadać i tak dalej, i tak dalej. A jak sobie wejdziemy na Facebooka pana Murańskiego, to jakich on tam ma znajomych? Jest tam parę osób z kręgów liberalnych też, ale tam jest Tomasz Sakiewicz, Jacek Ozdoba, Anna Maria Anders, senatorka PiS, prawda? Pan Sakiewicz z Gazety Polskiej, Jacek Ozdoba to ten radny od Ziobry, co został posłem od Ziobry, teraz jest posłem PiS. Kamil Bortniczuk, były minister pisowski, który teraz odpowiada za PiS w Opolu. Powiedziałem, że oni tam są, ale to jest nie do końca ścisłe. Kiedy napisałem dzisiaj rano w mediach społecznościowych, że takich znajomych ma pan Murański, to oni zaczęli się wykasowywać z jego znajomych. Zaczęli znikać, ale ja porobiłem skany. A wśród tych pisowskich znajomych pana Murańskiego jeden mnie szczególnie zaciekawił. To jest pan Michał Pruszyński, który był wieloletnim szefem gabinetu Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego za służby specjalne. Też się wykasował teraz z tych znajomych. Czyli co, pan Murański jest koniem trojańskim, że tak powiem? Nie wiem, ale kampanię? wszystkie, znaczy pan Murański opowiada rzeczy niestworzone. Onet się odcina od tego i bardzo wyraźnie podkreśla, że w ogóle... Nie znają, tak? I pan... Znaczy nie, tam oni chyba jakieś kontakty z panem Murańskim mieli w ramach zbierania materiałów do różnych artykułów, ale zdecydowali, że on nie jest wiarygodnym źródłem i oparli się na zupełnie innych źródłach. Czy pan Stankiewicz zaprzeczył, żeby kiedykolwiek znał pana Murańskiego, miał z nim kontakt? Możliwe, ale pan Murański twierdzi, że jakoś tam się z nimi kontaktował. Ja nie wykluczam, że mógł wysyłać jakieś maile czy SMS-y, ale to nie znaczy jeszcze, że ktoś go tam poważnie potraktował. Ten tekst jest oparty na zupełnie innych źródłach. Tak. Więc pan Murański opowiada niestworzone rzeczy i to w tym momencie, w którym pojawia się Onet. Tekst Onetu. Jakby chciał odciągnąć naszą uwagę od rzetelnego tekstu Onetu, jakby chciał w ogóle ośmieszyć oskarżenia pod adresem Karola Nawrockiego. I pan Murański ma różne, jak widzieliśmy, powiązania z kręgami pisowskimi i okołopisowskimi. I to powoduje, że ja tutaj żadnych oskarżeń pod adresem pana Murańskiego nie rzucam, natomiast mówię, elementarna ostrożność, której musimy się wszyscy, i to szybko chyba nauczyć, po tych... Mija już 10 lat od 2015 roku, naprawdę powinniśmy się tego nauczyć. Elementarna ostrożność powinna nam powiedzieć, że trzeba się od takiego pana, no wobec takiego pana i jego, a przede wszystkim jego rewelacji należy zachowywać pewien dystans. Panie rektorze, jestem zszokowana, tak powiem. Ja chciałabym jeszcze porozmawiać o nałogu kandydata Karola Nawrockiego. No, wszyscy byliśmy zszokowani tym, co na debacie w telewizji polskiej, tak się, bo wcześniej nikt nie zauważył, nikt tego nie wychwycił albo nie chciał wychwycić. Ja przy panu też się boję zadać pytania, czy nie chciał wychwycić, czy nie wychwycił, tak? Więc tego po prostu nie wiemy. Kandydat uzależniony, kandydat, który się nie może powstrzymać, tak? Kandydat, który kandyduje na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy, nie wiem, przy Trumpie, przy Macronie, przy różnych ważnych osobach na świecie będzie sobie, nie wiem, co wdziąsło w nos. Myślę, że Trump nie będzie kręcił nosem, ale już prezydent Macron może się poczuć, czy Keir Starmer z Wielkiej Brytanii, czy Ursula von der Leyen, no osoby poważne mogą się poczuć nieswojo. Czy to może być coś innego, bo... Ja powiem tak, oglądałem to. Moja pierwsza myśl była taka, czy on nie ma po prostu kataru i sobie jakąś rąbkiem chusteczki tam, bo widziałem, że to raczej szło do nosa, jak patrzyłem. Potem sobie się wydawało, że do tak, nosa. Potem jak oglądałem to na zbliżeniu, to tak sobie myślę, no to chyba jednak nie jest chusteczka, ale cały czas miałem wrażenie, że to idzie do nosa.
Potem on powiedział, że to jest guma. Patrzę, no faktycznie robił też tam jakieś dziwne manewry ustami, ale przede wszystkim popił wodą. No kto gumę popija wodą? Guma nikotynowa. Równocześnie nagle jego szef sztabu Paweł Szefernaker napisał, że to jest snus, czyli coś podobnego do tak zwanej prymki, jak to się kiedyś nazywało, czyli coś, co Nie się... mam pojęcia, co to... Tytoń, sprasowany tytoń, który się wkładało, których się żuło, albo który właśnie wkładało się To nie pod jest górną to samo, co wargę. tabaka. Nie, to nie jest to samo co tabaka. Nie, Tabaka to jest do nosa i do nosa, ściska, tak. Snus jest w Polsce zakazany, więc zaraz potem pojawia się kolejna wersja. Nie guma, nie snus, tylko woreczek nikotynowy, który jest w Polsce dozwolony. Ja nie wiem, czy się takie woreczki też popija wodą, natomiast wszyscy nikotyniści, palacze, ja nie jestem palaczem, których znam, mówią, że trudno sobie wyobrazić kogoś tak w szponach nałogu tytoniowego, żeby godziny nie mógł wytrzymać. Tak, to jest prawda. A tu jeszcze trzeba, taki woreczek nikotynowy czy snus, to jest jednak taka dość konkretna porcja tej nikotyny. Gdyby wziął to sobie krótko przed debatą, to Wystarczyło. raczej by wystarczyło. I to jest dziwne. Na tych zdjęciach też ten woreczek wygląda dziwnie, ale dobra, może są jakieś fikuśne woreczki szyte na miarę Karola Nawrockiego już. Dziwne było to kręcenie, ale najbardziej mnie zmroziło to, co zobaczyłem dzisiaj. Test. Tak. Kiedy Karol Nawrocki zrobił sobie zdjęcie z testem w ręku, dumnie pokazując. Jestem czysty. Tak, i tam jest napisane, że ten wynik ma 3 strony, ale on nam pokazuje tylko pierwszą stronę. Tam są różne substancje wyliczone, ale nie wszystkie na tej pierwszej stronie. Onet podaje, że również inne substancje, nie tylko te, które widać na tym zdjęciu, zostały wykluczone. No mam nadzieję, że po prostu ktoś sobie przeczytał wszystkie 3 strony tego. Ale pytanie jest, co było próbką, tak? Nie, ale już oczywiście No, jest masa sposobów. Ja jako stary ćpun wiem, że jest masa sposobów na oszukanie tego. Są na przykład tak zwane urynatory. To jest taki pas, taka rurka, którą się człowiek owija i na końcu jest taka cieniutka rurka, która w przypadku mężczyzn, ponieważ jak wiadomo, mężczyźni siusiają przy pomocy takiego, prawda, wystającego narządu, więc rurkę się podczepia pod tym narządem i naprawdę jeżeli... Czyli przy kimś nawet można udać, że Można, się oddaje jeśli moc, ktoś tak. jest zręczny i ten urynator, te rurki są dobrze zrobione i tak Albo dalej. zdeterminowany, Tak, żeby zostać prezydentem. tak. Bo trzeba mieć tylko oczywiście odpowiedni mocz osoby w tym urynatorze, Zdrowej. znajomej, zdrowej I osoby. nie kobiety, bo tam dużo tych hormonów żeńskich. Ale nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim, proszę Państwa, bardzo wiele substancji znika z moczu W ile? 24 godziny? po 3 dniach. Po 3 dniach. Na przykład pochodne morfiny często to było? znikają. 4 dni 4 temu. dni. 4 dni temu. Debata była 4 dni temu. On odczekał 4 dni i wtedy sobie zrobił ten test. I ja tu mam do pana Nawrockiego taki prosty przekaz. Jak ćpun, stary ćpun. Słuchaj, cwaniaczku, w ośrodku, w którym się leczyłem, do tego ośrodka przychodziły takie cwaniaczki i odwalały takie numery. I wylatywały z tego ośrodka. Szybciej niż w 3 dni. Bo jak ktoś chce zrobić poważny test, taki, który mówi nie o tym, z którego można wyciągać wnioski nie tylko na temat ostatnich 3 dni, to trzeba zrobić test krwi. Ale jeszcze mówiło się o włosach, że we włosach też się Pewne odkłada. substancje się odkładają we włosach. W paznokciach, tak? Tak, włosach. panie Nawrocki, prosimy o test krwi. A prosimy o jakiś poważny test. Bo takie testy 3-dniowe to może robić mama synowi, którego codziennie widzi tam i Nie, co 3 tak, dni tak, może mu robić. sprawdza i tak dalej. Tak. A wie pan, panie Nawrocki, mamę brzydko oszukiwać, a Matkę Polskę jeszcze bardziej. No właśnie ta Matka Polska trochę mi się wydaje być zagrożona. Panie redaktorze, ja się czuję trochę jak w Matrixie. W grudniu mówiliśmy o tym, że nie bardzo znamy kandydata. A teraz Nie mówimy chciałam tak, go przepraszam, poznać. znowu podsumuję. Mówimy o
Alfonsach, Światowidzie i narkotycznych siuśkach, za przeproszeniem. No tak, do tego jeszcze neonaziści, poświadczenie, znaczy jakby poświadczenia nieprawdy, o wykorzystanie starszego pana w kryzysie życiowym. I tak? Rosja wszędzie, i Rosja. Wszędzie gdzieś tam Rosja i jeszcze zapominamy o tym, że mówimy sutener, no przywoził i tak dalej. Cały świat walczy z tym problemem, walczy z kobietami, które są uzależnione narkotykami po to, żeby to robiły, które są szantażowane, które są czasami przetrzymywane. Matko, no. Ja nie mówię o tym, że tutaj tak było, tak? Nie, Bo tam- ale to jest ta rzeczywistość. Tak, właśnie mówimy o Gdzieś takich... tak koło roku 99 chyba, kiedy ćpałem, jeszcze przyjechałem do znajomego dealera, a on mi mówi, słuchaj, jedziemy na Pragę. Bo co? No bo gangusy złapały naszą koleżankę z ulicy, że niby ma dług, ćpunkę i wywiozły do burdelu. Jedziemy ją odbijać, nie? Tego się nigdy nie spłaca, takiego długu, prawda? Do zajechania po prostu, przepraszam za wyrażenie. No chyba, że cały ten gang pójdzie siedzieć. No jak oni wyjdą po paru latach, to już mają inne zmartwienia. No. To są rzeczy potworne. Nie wiem, jak z tego wybrnąć, bo ja o tym myślę, tak? Że my mówimy o takich właśnie, tutaj się trochę śmiejemy, tutaj coś, ale to są bardzo poważne rzeczy. Oczywiście, część kobiet jakby chce to robić, natomiast ja nawet nie wiem, jaki jest ten u nas ten rynek. No, Czy są na przykład kobiety, które mogą to robić niezależnie? Podobno nie. Znaczy- Podobno zawsze jest się uzależnionym od jakiegoś Alfonsa, sutenera, od jakiejś grupy, tak, od jakiejś mafii. W tej chwili pojawia się takie zjawisko jak cybersutener, który po prostu umawia przez internet dziewczyny na randki i on mówi się, że on jest mniej inwazyjny po prostu, bo on jest jakimś tam sobie nerdem, który siedzi w swojej piwnicy i rzadko z niej wychodzi, więc nie biega z kijem A w tym baseballowym po wszystkim mieście. jest Jarosław Kaczyński, który wiedział, nie mógł nie wiedzieć i który 25 maja tego roku na marszu, były dwa marsze, ja byłam na tym marszu, Wielkim Marszu Patriotów, był drugi marsz pana Nawrockiego, który podobno miał przemawiać i zrezygnował. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego nie wyszedł koło Karola Nawrockiego? Dlaczego nie było tam małżonki? I dlaczego Jarosław Kaczyński, który był zapowiedziany podobno, a przynajmniej goście byli zapowiedzeni, nie przemawiał na scenie na Placu Zamkowym w Warszawie? Myślę, że Jarosław Kaczyński gra w bank i wie, że no, on jest mistrzem w robieniu rzeczy perfidnych i obracaniu no, czarnego w białe, jak wiemy, ale on też wie, że teraz ryzykuje bardzo, że jednak masa krytyczna, że tak jest, tak wiele jest tych informacji, że w pewnym momencie ta masa krytyczna może się obrócić na jego niekorzyść jednak. No może nie wie tego, no takie ryzyko jest, on się tego boi. Więc być może postanowił, że tu będzie ostrożny, na wypadek, gdyby jednak te informacje przesączyły się do jakiejś części elektoratu pisowskiego i gdyby Nawrocki przegrał. I ja myślę, że on się bardziej boi tego, że mógłby być skojarzony z porażką Nawrockiego, a nie z tymi wszystkimi złymi czynami, które Nawrocki Już zrobił. nie wspomnę o kandydacie prorosyjskim, rumuńskim, który jawnie popierał kandydata Nawrockiego, z którymi się ściskali, z którymi wszyscy sobie No, cudownie robili pan zdjęcia. Simeon, tak. tak. On jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo on jest jednym kolejnym, można powiedzieć, obok Giorgi Meloni, on jest kolejnym uczniem Jarosława Kaczyńskiego. Uczniem? Tak, bo do pewnego momentu Polska była ewenementem. Partia prorosyjska udawała antyrosyjską, podczas kiedy w innych krajach partie prorosyjskie były otwarcie prorosyjskie. Po pełnoskalowej inwazji partie prorosyjskie, politycy prorosyjscy zaczęli się przemalowywać i uczyli się od Kaczyńskiego, jak udawać antyrosyjskich. I pan Simeon na przykład mówi, nie, Putin zbrodniarz, Rosja robi straszne rzeczy, ale żadnej broni dla Ukrainy. Nie, no co, żadnej broni, nie będziemy im pomagać. Ukraina nigdy w NATO, absolutnie. Tak, nigdy. absolutnie. Nie, Putin zbrodniarz, tak, zły Putin, zły, ale Ukraina nigdy w NATO. Nie.
I zresztą Nawrocki, jak go o to zapytano, dlaczego ma takie stanowisko, to dość szczerze powiedział, że no, boi się Putina, że Polska, że gdyby Ukraina weszła do NATO, to NATO miałoby konflikt z Rosją i w ten sposób przekazał Polakom informację taką, że NATO ma się bać Rosji. Że w razie konfliktu NATO z Rosją, to NATO mogłoby przegrać i trzeba się bać. Czyli nagle powiedział wszystkim, że NATO jest słabe i do niczego, a pan Putin to prawdziwy gangus. I w ten sposób się szerzy właśnie prorosyjskie treści umiejętnie. I Komsomolskaja Prawda, która w tej chwili się nazywa KP.ru, czyli z gazety stała się portalem, wychwyciła to i nawet napisała, że Nawrocki jest taki grzeczny, bo posłuchał sobie dobrze słów Dmitrija Miedwiediewa. Dmitrij Miedwiediew to, jak wiadomo, jeden z najbardziej żałosnych pachołków Putina, kremlowski dygnitarz, którego nawet w Rosji nikt nie bierze na poważnie. On powiedział właśnie, że NATO musi się strzec, bo tam jak Rosja się odwinie za Ukrainę, to NATO dostanie tak po głowie, że się przewróci, więc jakieś tam takie groźby. Pan Miedwiediew rzuca takie groźby. Powiedział, że jeśli państwa NATO czynnie wesprą walkę Ukrainy z Rosją, to same się mogą stać celem ataku. Czyli jakby Komsomolska Prawda napisała, że Nawrocki słucha się nawet nie tyle Putina, co słucha się jego żałosnego pachołka, jakim jest Miedwiediew. No Rosjanie mają tutaj całą masę radości z tego, co się u nas dzieje. Ja pamiętam, że Ławrow chyba w 2013 roku też mówił, że Polska będzie następna, tak? I też jakby no, te przekazy o tym, że Putin patrzy bardzo mocno na Zachód, no jakby nie są przypadkowe i nie są od niedawna. Od dawna, to po pierwsze. Po drugie, to co mówi Karol Nawrocki, nawet to, co mówił u Mencena w czasie tej ich rozmowy już po drugiej turze, tak, no wpisuje się właściwie w te postulaty, do których dąży Putin, tak, rozmawiając z tym, nigdy Ukraina w NATO, żadnej pomocy, prawda, więc no, to kogo my popieramy, gdzie my jesteśmy? Panie rektorze, na zakończenie, ja nie wiem jak to w ogóle, znaczy ja mam w głowie taki chaos, tak? I nie dlatego, że jestem jakąś tam głupią osobą, tylko naprawdę tego wszystkiego jest tyle, żeby to wszystko zrozumieć. Jeszcze na dodatek mam taki problem, że nie wszystko, co robią nasze służby, jakby potwierdza to, że robią dobrze, w tym sensie, że może nie mówię, że źle, tylko chodzi mi o to, że nie reagują, tak? I w sensie, jak służby nie reagują, no to może tak nie jest. Z drugiej strony widzę, że właśnie tak jest, bo tak się dzieje. Więc jakieś podsumowanie, panie redaktorze. Ja powiem tak, ja się między 2016 a 2019 zorientowałem się, że jest wspólny mianownik dla tych zjawisk. Jak się zaczyna dostrzegać ten wspólny mianownik, to wszystko, mimo całej tej kakofonii, staje się dosyć proste. I tym wspólnym mianownikiem jest Rosja. A za nią Chiny jeszcze tam z tyłu gdzieś, ale przede wszystkim Rosja. I próbuje przekazywać tę wiedzę, no ale masa osób się strasznie przed tą wiedzą broni. Masa ludzi woli mieć zawrót głowy, ból głowy, migrenę, woli zachodzić właśnie w głowę i zadawać sobie pytania, o co tu chodzi. Masa ludzi woli mieć kakofonię i chaos niż Rosję. Panie redaktorze, jakby to jest trochę tak, że zderzenie się z tą prawdą powoduje, że tracimy poczucie bezpieczeństwa. Bo to znaczy, ale i tak go już nie mamy. No, chociaż pozornie. Jeżeli nie wierzymy w tą prawdę, tak, no to chociaż pozornie. Ale tak gdzie to bezpieczeństwo? Ja tak trochę usprawiedliwiam, nawet samą siebie, tak? Ale że... gdybyśmy nawet wierzyli, że Karol Nawrocki nie jest uczniem Putina i esbeków, tylko po prostu naćpanym gangsterem, który zostanie prezydentem, to w obecnej sytuacji międzynarodowej, no i tak taka sytuacja budzi straszliwą grozę. To ja już wolę w takim razie otworzyć oboje oczu, wyjąć całą głowę z piasku i sobie powiedzieć, no to jest nie przypadek, że tak
niezwykle korzystny dla naszych wrogów kandydat na prezydenta się pojawił. On nie przypadkiem chodzi i mówi, że chce z Putinem wspierany usiąść do przez stołu. partię, której prezes ileś lat temu spędzał 1,5 roku na cudownych rozmowach z jednym z lepszych Werbowników. tak, KGB, KGB, tak? rosyjskich, sowieckich jeszcze służb specjalnych. I dopóki nie otworzymy oczu, to będziemy w tej walce przegrywać. Oczywiście Rosja budzi grozę, bo jest od nas silniejsza, więc my jesteśmy bokserem wagi średniej, który idzie na walkę z bokserem wagi ciężkiej. Chyba piórkowej jesteśmy, panie No, profesorze. no powiedzmy tak, półśredniej. No dobrze. Półśredniej. Przeciwko nas stoi bokser wagi ciężkiej, więc nasze szanse są ograniczone, Ale mamy sojuszników. ale mamy sojuszników, ale przede wszystkim czy ten bokser wagi półśredniej zwiększa swoje szanse w tej walce, kiedy sobie zawiąże oczy? No nie. Zmniejsza je dramatycznie. Jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse wygrania z tą potężną Rosją, to musimy patrzeć jej prosto w oczy i musimy ją widzieć, bo jeśli jej nie widzimy, to ona będzie nas nie tylko bić, ale i kopać ze wszystkich stron, a my będziemy się kręcić w kółko i mówić, co to za kakofonia, skąd te wszystkie ciosy? To było naprawdę dobre i rzeczywiście otwierające oczy. Pierwszym krokiem dobra decyzja na wyborach w drugiej turze na demokratycznego kandydata. To jest nasz pierwszy krok do tego, żeby No, to jest jakby elementarna sprawa. Nie tylko iść nie tylko głosować na demokratę, ale jeszcze przekonywać, nie dawać spokoju wszystkim tym, którzy mówią, że nie, a ja nie pójdę, na przykład, bo on jest za mało lewicowy. No, kochani tam wyborcy Zandberga, naprawdę chcecie mieć na zioli gangsterów w Pałacu Prezydenckim? No chyba nie. Chyba wolicie jednak tego Trzaskowskiego. A czy on jest za bardzo liberalny ekonomicznie? Może jest. Czy on teraz się trochę za bardzo wdzięczy do konserwatystów? No się wdzięczy. No ale przecież on tego nie robi w takim celu, żeby wam przykrość zrobić, tylko on robi to po to, żeby wygrać te wybory, żeby uratować ten Pałac Prezydencki przed gangsterami. Wyobraża pan sobie inaugurację jakąś prezydencką? Wielki Bół, Śledziu, Olo siedzi, to może nie, ale tam jeszcze było takie... Ale Olo wyjdzie pewnie zaraz. To będzie ułaskawienie przed wyrokiem, tak jak Duda zrobił z Kamińskim. Matko, nie No pomyślałam przecież o tym. jakie będą imprezy w Gdańsku, w Sopocie, w tych wszystkich Hotelu? klubach? No oczywiście, no. W Grand Hotelu to portret dziadka Cęckiewicza w złotej ramie powieszą i kilogramy snusu kokainowego po prostu zażyją na cześć tego właśnie ojca założyciela gangu. Słuchajcie, nie chcemy takiej Polski, tak? Ja chcę być może prezydenta, który popełni kilka błędów, być może prezydenta, który dla prawicowej strony nie jest za bardzo liberalny i lewicowy, dla lewicy jest za bardzo centrowy, ale jednak przewidywalnego polityka, który przez 20 lat udowodnił, że można mu zaufać, że nie ma nic za uszami, nic nie skręcił, nic nie wącha, nikomu nic nie ukradł, nie dowoził żadnych panienek, a te wszystkie rzeczy, które teraz próbuje, bo teraz jest odbicie, tak, że teraz na Trzaskowskiego przecież walą, że jakieś dziewczyny podrywał czy coś, no. Ale on sam się przyznał, że kiedyś podrywał, no jak był młody, no dobrze. A kto nie podrywał, no. No ale to jakby coś takiego, że w przypadku Trzaskowskiego to zbrodnia, że podrywał i jeszcze o zgrozo powiedział dupiarz, zabić człowieka. A Nawrocki ćpał, wyłudzał mieszkania, balował z gangsterami, był pomocnikiem sutenera. Nie, to nic, to młodość musi się wyszumieć. Nie, Jeszcze przecież, no kurczę, te ustawki kibolskie, tam też jest jakaś przyjaźń z człowiekiem, który przywiązywał kobietę do kaloryfera. To wielki Bóg. Wielki Bóg, A tam, ale też ten z ustawki co to po prostu z maczetą ręce obcinał. ludzi ciął Ale maczetą. słuchajcie, o czym my rozmawiamy? No, o Ja tym- nawet jak byłam, jakby nie wiem, w liceum czy na studiach nie prowadziłam takich rozmów. W tym sensie nie
nie rozmawiałam o takich rzeczach. Nie zastanawiałam się, kto komu ręce ucina i czy jakby kto sobie bierze pod język. To jest poziom absurdu sięgnął zenitu, a PiS próbuje nam wmówić, że to jest normalne. Nie, że to jest dobre, że to jest patriotyzm. I co więcej, kandydat na prezydenta próbuje nam wmówić, że jest, że jest rewelacyjny, ponieważ zrobił test na obecność narkotyków. To jest jakiś Matrix, panie I żeby jeszcze go redaktorze. zrobił porządnie chociażby. To jest... No to jest coś, to jest studnia bez dna. To jest studnia. Jeszcze teraz w tym samym chaosie przeszedł trochę bez echa artykuł Gazety Wyborczej o tym, że ten alkoholik, od którego Nawrocki wyłudził mieszkanie, był też skazywany za molestowanie seksualne kobiet. Czyli to jest ten człowiek, którego Nawrocki tak strasznie pokochał i postanowił mu pomóc, w sposób niezwykle altruistyczny. No takie nam się opowieści pisowcy serwują. To jest bardzo złe i można się w tej kakofonii pogubić, dlatego pamiętajmy, to nie jest kakofonia, to jest najazd. To jest najazd ze wschodu. Ja znowu będę w komentarzach czytała, że za emocjonalnie, że krzyczę i tak dalej, ale tutaj się nie da krzyczeć. Nie da się nie krzyczeć. Trzeba krzyczeć. Dokładnie. To przeraża rzeczywiście i te emocje, no trudno je powstrzymać. Ja jestem przerażona. Moi drodzy, waszym i moim gościem był dzisiaj pan redaktor Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Oczywiście zachęcamy z całego serca do subskrypcji, śledzenia, oglądania, komentowania, pozostawiania łapek w górę przy audycjach Resetu Obywatelskiego i też na X-ie pan redaktor też publikuje, więc bardzo wam dziękuję. Tak. Ja jeszcze gorąco polecam tekst o współpracowniczkach Karola Nawrockiego. Kobiety w służbie Nawrockiego, tak się nazywa, jest na portalu TVP Info. Tam różne rzeczy, o których mówiliśmy, są przedstawione w sposób taki uporządkowany. Bardzo wam dziękujemy i słuchajcie, w niedzielę absolutnie na wybory demokratyczny kandydat Rafał Trzaskowski, tylko on nas jest teraz w stanie uratować. Tak jest. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich rebeliantów. Byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja. Bądźcie z nami. Wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.